Projekt Parku Pamięci Wielkiej Synagogi jest naturalną kontynuacją naszej wcześniejszej realizacji stałej wystawy we wnętrzach Muzeum Żydowskiego w Oświęcimiu. Właściwie ten projekt zaczął się od wizyty na miejscu, w którym stała Wielka Synagoga, i wtedy inwestorzy poprosili nas o przemyślenie tematu jakiejś nowej tablicy informacyjnej, ewentualnie ekspozytora, który miał nawiązywać do naszych wcześniejszych realizacji zarówno w Centrum Żydowskim, jak i na Placu Skarbka. Na początku była mowa właściwie tylko o takim pojedynczym elemencie, natomiast w momencie, kiedy zobaczyliśmy to miejsce i potencjał tego miejsca, padło jedno znaczące pytanie, właściwie dlaczego nie zaprojektujemy wam całej tej przestrzeni. I tak od słowa do słowa zaczęliśmy pracować nad koncepcją zagospodarowania całego tego terenu. Pierwsze wersje tego projektu były bardziej monumentalne, bardziej związane jakby z takim założeniem typowo pomnikowym, natomiast im bardziej ten projekt był zaawansowany, tym bardziej przychylaliśmy jednak się do takiej idei przestrzeni otwartej, przestrzeni zielonej. Nie chcieliśmy zmienić charakteru tej przestrzeni, ponieważ w świadomości Oświęcimian od wielu lat ona funkcjonowała właściwie jako rodzaj takiego zielonego skweru i chcieliśmy zachować ten element. Jedną z głównych inspiracji było zdjęcie archiwalne, które pokazywało stan tego miejsca po zburzeniu Wielkiej Synagogi, czyli takie ruiny tego miejsca i takie pozostałości po dawnym budynku. I te ruiny to była jedna z pierwszych inspiracji, stąd układ taki bardzo swobodny i nieregularny posadzki. To był jakiś taki pierwszy element, pierwsza inspiracja, czyli ruiny po starej synagodze, natomiast druga inspiracja była już zupełnie inna. Chcieliśmy, żeby materiał, który wykorzystamy w tym miejscu, to był materiał trwały, materiał, który będzie ładnie się zmieniał z czasem i starzał. Więc tutaj wpadliśmy na taki pomysł, z którym chodziliśmy i który mieliśmy w głowie już od jakiegoś czasu, czyli wykorzystanie takich płyt piaskowca z recyklingu. To są płyty, które pierwotnie służyły jako podstawy do cięcia innych formatów. W tym konkretnym miejscu, naszym zdaniem, one nabierają zupełnie innego kontekstu. Z jednej strony mogą być odbierane tylko i wyłącznie na zasadzie plastycznej, na zasadzie jakichś takich małych płaskorzeźb, tak bym to nazwał. Natomiast realnie oczywiście można się doszukiwać w tych wzorach, które tutaj widzimy, całej masy różnych nawiązań symbolicznych i tak dalej. Niektórzy widzą w nich ścieżki życia społeczności wielokulturowej, które się niegdyś tutaj krzyżowały. Niektórzy widzą tutaj rzeczywiście jakieś uproszczone rzuty miast. Niektórzy doszukują się w tym symboliki związanej z ranami, z bruzdami i my nie narzucamy w żadnym stopniu jednej, jedynej słusznej narracji. Myślimy, że potencjał właśnie jakby tego wszystkiego tkwi w jakiejś takiej dozie abstrakcji, która może być odbierana na wiele różnych sposobów. Chciałbym zwrócić też uwagę na jeden aspekt, że to jest de facto wzór, który w pewnym sensie powstał przez przypadek. To nie jest jakby coś, co myśmy zaprojektowali, tylko każda z tych płyt jest zupełnie inna i te nacięcia rzeczywiście powstały tylko i wyłącznie na zasadzie cięcia mniejszych formatów. Więc ten rodzaj takiej unikatowości, takiej właściwie w cudzysłowie architektury bez architektów, tworzonej trochę w przypadkowy sposób przez maszyny, wydał nam się bardzo ciekawy, więc jest to unikatowe rozwiązanie i takie rozwiązanie, które jest nie do podrobienia i jakby nie powtórzenia w żadnym innym kontekście. Jednym z elementów było projektowanie tego parku i jakaś ekspresowa realizacja w dosyć niskim budżecie, więc jest to projekt szyty na miarę, tak bym to nazwał, zarówno miejsca, jak i budżetu. Po jego otwarciu okazało się, że ten projekt stał się laureatem całej masy różnych nagród ogólnopolskich czy międzynarodowych. Znalazł się m.in. w finałowej 40 takiego najbardziej prestiżowego konkursu Missa van der Rohe, konkursu organizowanego przez Unię Europejską, więc to był rzeczywiście olbrzymi sukces. Natomiast też jeśli chodzi o publikacje, no to on właściwie był publikowany w większości magazynów branżowych, ale nie tylko branżowych, w kraju i za granicą. I do dzisiaj właściwie cieszy się dosyć dużą popularnością i publikowany był praktycznie od dalekiej Azji po Stany Zjednoczone. To jest taki przykład, gdzie projekt wcale nie jakiś wygórowanym budżetem zdobył uznanie zarówno prasy branżowej, ale co nas najbardziej cieszy, mamy wrażenie, bo tutaj często wracamy, zdobył też uznanie Oświęcimian. Widzimy osoby, które korzystają z tego miejsca i takie połączenie jakby tej funkcji upamiętniającej z taką funkcją miejsca zielonego, rekreacyjnego, tak bym to nazwał, które jest używane na co dzień, bardzo nas cieszy.